Zaczyna padać. Witam wszystkich widzów. Zapraszam na rowerowy update. Jakie tam ultramaratony rowerowe, jakie plany i tym podobne. Także zapraszam do oglądania. Przynajmniej już nie będzie pytań, gdzie jest boczek. A najpierw jeszcze muszę znaleźć miejsce na rozbicie mobilnego studia. Bo chcę jeszcze sobie zrobić ciepłą herbatkę. Teraz to, co lubię, czyli siedzenie pod tarpem w deszczu. Ale jeszcze zrobię herbatkę sobie na szybko i przechodzimy do głównego tematu, bo wstęp się trochę robi przydługi, a główny temat tego filmu to ultramaratony rowerowe. Jakie plany na następny rok, jakie imprezy, ale to po herbatce. Ostatnio piję sypaną herbatę. Ale pyszna herbatka. Także chciałem Wam zakomunikować jakby moje plany na następny rok, żebyście wiedzieli, po co subskrybujecie ten kanał. No i także informacja dla patronów kanału, bo spora grupa ludzi jest moimi patronami i praktycznie nie ma jasno nakreślonego planu, no bo praktycznie wszystkie moje plany są pod wpływem impulsu bądź jakiegoś natchnienia. Dlatego ciężko jest mi cokolwiek zaplanować. Ale na przykład takie imprezy ultramaratonowe bądź jakąś tam wyprawę grubszą, na przykład jak trasę R10, którą tam planowałem, no i koniec końców ją przejechałem. Dlatego chciałbym Wam powiedzieć, co wymyśliłem na następny rok. Bieżący rok 2023 coś mi uświadomił. Po pierwsze i ostatnie, że zdrowie jest najważniejsze. Jeżeli ktoś na bieżąco śledzi mój kanał, to wie, że w wielkich bólach kolanowych przejechałem ultramaraton Robinsonadę mazowiecką 500 km. Praktycznie od połowy dystansu
sporym bólem kolana. Wiele razy na trasie myślałem o tym, żeby zrezygnować. Niestety nie pozwoliła mi na to moja upartość. No i koniec końców udało się przejechać. Po imprezie jeszcze za 2 tygodnie miałem problemy z chodzeniem. No ale koniec końców doszedłem do siebie. Zdaję sobie świadomość z tego, że jest to spowodowane tym, że byłem w tym roku 2023 słabiej przygotowany fizycznie. Już nie powiem, kondycja była, ale w warunkach wyścigowych, gdzie jeszcze trochę poniosło mnie i ścigałem się z ludźmi, którzy jechali, jak się okazało, trasę krótką, 250 km. No i sam na własne życzenie doznałem tej kontuzji. Jak wiecie, ostatnimi czasy mam sporo dodatkowego hobby oprócz roweru, czyli szycie na maszynie, jakieś majsterkowanie przy rowerach. Lubię czasami też wyjść do lasu, także automatycznie na ten rower mam mniej czasu. Dlatego postanowiłem, że w 2024 nie wystartuję w żadnym ultramaratonie rowerowym. Chcę dać sobie po prostu przerwę dla organizmu. Z drugiej strony nie powiem, że już trochę mi się przejadły te ultramaratony. Tak, to już nie jest to samo uczucie, co było na samym początku. Taka adrenalinka. Teraz już przerodziło się to w taką trochę rutynę. Po prostu jadę, bo jadę. Także właśnie takie wyprawy jak R10 bądź 250 km mazurskiej przygody uświadomiły mi właśnie, że chcę w ten sposób jeździć rowerem, męczyć się na swój sposób, no i do tego robić estetyczne filmy. No na ultramaratonie tego nie ma, bo musisz pędzić, wszystko jest tak nagrywane, że tak powiem, z czapy. Jakoś to tam sklejam, żeby dało się oglądać. Do tego dzięki patronom kanału mam drona nowego DJI Mavic 1, który naprawdę nagrywa w zacnej jakości. Dlatego chciałbym właśnie zrobić takie pełnometrażowe, ciekawe dla oka filmy rowerowe, długodystansowe. Dlatego właśnie chcę odpuścić ultramaratony, no bo ja również pracuję, ja również mam ileś tam dni urlopu, mam rodzinę, muszę ten czas również spędzić z rodziną, żeby był jakiś zdrowy balans. I to chyba by było tyle. Przerwa na kanapkę. Nie wykluczam wystartowania w roku jakby za 2 lata, 2025. Boże, jak ten czas szybko leci. Jak już co niektórzy na Strawie zauważyli, mam nowy rower, nowy, stary rower, którym też będę chciał coś przejechać, także myślę, że będzie się działo w następnym roku, pomimo tego, że ultramaratonów nie będzie. No i co? No i to by było na tyle. Ja jeszcze sobie tu chwilę posiedzę. To nie ma nic fajniejszego, jak właśnie tak siedzieć w lesie, w deszczu. Trochę już te poncho zaczyna przeciekać, ale jakoś daję radę. Ewakuacja. Także dzięki, że dotrwałeś do końca tego filmu i zapraszam na kolejne. Na razie.